Lata 80. i 90. były niewątpliwie burzliwe i ciekawe, jeśli chodzi o gry wideo. Krach rynku w 1983, konsolowa wojna pomiędzy Nintendo a Segą i próby innych firm, aby także na tym polu coś ugrać, co dało nam mnogość systemów, które w zasadzie od siebie niewiele się różniły. Ciekawym przykładem było Nintendo 64. Z jednej strony to konsola, którą Nintendo wyszło przed szereg, jeśli chodzi o moc, ale z drugiej to sprzęt wydawałoby się w pewien sposób z zeszłej epoki. Sama jej historia to też ciekawe spojrzenie na rynek konsolowy i sytuację, w której znalazło się Nintendo na tle innych producentów. Cześć, ja nazywam się Krzysztof Energik-Micielski, a to historia powstania konsoli Nintendo 64. Zapraszam. Zanim zajmiemy się Nintendo 64, trzeba cofnąć się wiele lat wstecz. W 1983 roku, gdy nastał krach rynku gier wideo, większość podmiotów związanych z grami zaczęło zaliczać potężne straty. Jednak tam, gdzie wszyscy widzieli straty, Nintendo widziało swoją szansę. W 1985 roku na rynek amerykański wszedł Nintendo Entertainment System, który odniósł ogromny sukces i przyczynił się do odrodzenia rynku gier konsolowych. Nic dziwnego, że Nintendo zaliczyło potężny wzrost zainteresowania, a to z kolei zainteresowało innych producentów. Swoją szansę zauważyła również Sega, która w odpowiedzi na NES-a wypuściła swojego Sega Master System, które odniosło z kolei sporo mniejszy sukces. W zasadzie wojna o rynek 8-bitowy była zakończona, ale nadchodził czas 16 bitów. Nintendo póki co nie było zainteresowane nową konsolą. Nie miało powodu, wszak gry na NES-a, jak i sama konsola nadal dobrze się sprzedawały. Sega zaatakowała pierwsza, wypuszczając Sega Genesis, Sega Mega Drive, który odniósł spektakularny sukces, by w pewnym momencie zabrać prowadzenie Nintendo. Genesis radził sobie doskonale, choć w końcu i Nintendo również przyłączy się do walki o rynek 16-bitowy, wypuszczając swojego Super Nintendo Entertainment System i w końcu odzyskało przewagę, jednakże zachowanie Nintendo jest co najmniej zaskakujące. Przez lata pozwolili Kalińskiemu, CEO Sega of America, panoszyć się na amerykańskim rynku, a ta opieszałość będzie niosła ze sobą pewne konsekwencje. SNES pojawił się w Ameryce niemal 3 lata po Genesisie w 1991 roku. Przez ten czas Sega była praktycznie bezkonkurencyjna, a 8-bitowy NES nie miał szans w bezpośrednim starciu z szybką i kolorową grafiką od Segi. Gdy SNES wreszcie pojawił się na rynku, Sega już patrzyła w przyszłość na rynek konsol 32-bitowych. Historia Nintendo 64 sięga roku 1993, gdzie we współpracy z Silicon Graphics narodził się Project Reality. Czym było Silicon Graphics? Była to firma założona na początku lat 80., specjalizująca się w produkcji potężnych stacji graficznych, na których powstawały efekty specjalne do filmów. W zasadzie Silicon miał monopol na tego typu produkcje. Sekwencje z Terminatora 2, Parku Jurajskiego, Toy Story, Kosiarza Umysłów na pewno zapadały w pamięć. Były to najbardziej wszak znane filmy tamtych lat i wszystko powstało dzięki mocy komputerów Silicon. Nic dziwnego, że firmie wiodło się rewelacyjnie. Ważnym momentem ich działalności było wypuszczenie potężnych procesorów RISC w 1991 roku, a dokładnie R4000. Był to pierwszy 64-bitowy procesor i jak się domyślacie, tanie to nie było. Najwolniejsza jego wersja kosztowała $1600, ale Silicon szukał sposobu, aby przedrzeć się na rynek gier wideo. Owszem, sporo gier powstawało na Siliconach, choć głównie były na nich tworzone cutscenki, m.in. do takich gier jak Wing Commander 3 czy Cyberwar. Ale Silicon chciało swoich procesorów w komputerach dla graczy lub konsolach. Największymi graczami były wtedy Sega i oczywiście Nintendo. Na początku Silicon odezwał się do Segi z pomysłem stworzenia potężnego procesora do konsoli. Sega znalazła w nim jednak kilka problemów i choć te w końcu zostały usunięte, zrezygnowano z chipa. Dlaczego? Cóż, wtedy pomiędzy Sega of Japan a Sega of America toczyła się zaciekła wojna. Pomysły amerykańskiego oddziału były od razu torpedowane przez japoński oddział dla zasady, niezależnie jak były dobre. Oczywiście chodziło o zazdrość Japończyków o to, co udało się Kalińskiemu osiągnąć, no i też o to, że wszystko, co wymyślała Sega of Japan, zazwyczaj okazywało się
klapą. Wobec nieudanej umowy z Segą udali się do kolejnego logicznego partnera, Nintendo, które chętnie wyciągnęło do nich rękę, proponując wspólne przedsięwzięcie nazwane Project Reality. Silicon Graphics, jak i Nintendo jednak rozumieli jedno: nikt nie zapłaci takich chorych pieniędzy za konsolę. Potrzebowali nowego, ale potężnego procesora, ale w rozsądnej cenie. Tymczasem podpisanie umowy z Nintendo zostało ogłoszone i było, no cóż, niemal pewne, że w przyszłości pojawi się potężna maszyna napędzana procesorem RISC. Oczywiście nie będzie to sławny R4000, ale jego bardziej uboga wersja, gdzie zmniejszono zapotrzebowanie na moc, zmniejszono prędkość, a co za tym idzie, i cenę. Silicon Graphics zobowiązał się dostarczyć rozwiązanie, które będzie kosztowało poniżej $250. W 1994 roku na targach CES pokazano pierwsze próby współpracy Silicon Graphics z Nintendo. Tech dema nie były puszczone na konsoli, która wtedy jeszcze nie istniała, ale na potężnych stacjach Onyx. Te były w zasadzie protoplastą Project Reality. Jeden taki komputer kosztował w przedziale pomiędzy 100 a 250 tysięcy dolarów. Jednakże były to superkomputery daleko wybiegające poza to, co miało w końcowym efekcie mieć Nintendo. Dema były 3 i robiły kolosalne wrażenie. Pierwsze pokazywało głębie oceanu z pływającymi rekinami. Demo Mekton było bardziej bliskie grze, bo polegało na sterowaniu robotem, czy też mechem, którym można było się poruszać po dość rozległym terenie. Ostatnie, chyba najbardziej robiące wrażenie, pokazywało miasto, po którym można było się swobodnie poruszać. Choć jak widzicie, płynne to nie było, to jednak pobudzało wyobraźnię i pokazywało, że przyszłość tkwi w grafice 3D. W 1994 roku Project Reality przekształcił się w Ultra 64 i pod tą nazwą miała pojawić się nadchodząca konsola od Nintendo. Japończycy postanowili nie czekać z premierą konsoli, a podgrzać atmosferę, wydając kilka automatów arcade bazujących na architekturze Ultra 64. Produkcję gier przerzucili na 2 zasłużone studia, Rare jak i Midway. W ramach tej kooperacji powstały 2 gry. Od Rare kultowy Killer Instinct, bijatyka z prerenderowaną grafiką, która oczywiście później zostanie przeportowana na Nintendo 64. Od Midway gracze dostali Cruisin' USA, szalone arcade'owe wyścigi trochę przypominające pierwsze części Need for Speed. Ta gra również pojawi się w końcu na Nintendo 64, ale był to zdecydowanie nieudany port i nie spotkał się z przychylnością graczy. Niemniej pokaz mocy został zaprezentowany i o ile Killer Instinct wciąż bazował na grafice sprite'owej, to Cruisin' USA z szybką grafiką 3D pozwalał spojrzeć w możliwości nadchodzącej nowej, mocarnej 64-bitowej konsoli. W 1995 roku na rynek wychodzi pierwsze PlayStation, które pozamiatało na rynku. Było oczywiście jeszcze Sega Saturn, ale nie miała szans z nową konsolą od Sony. Szybką, tanią i pełną fantastycznych gier. Gdzie było wtedy Nintendo? No właśnie, Nintendo było w dość nieciekawej sytuacji. Owszem, mogliby wydać 32-bitową konsolę i dołączyć do walki, ale byłoby to 3 lata po SNES-ie, co mogłoby nadszarpnąć zaufanie graczy i Nintendo postanowiło poczekać chwilę ze swoją odpowiedzią na PlayStation i Saturna. Ale w zasadzie już po roku okazało się, że konkurować z Sony nie ma najmniejszych szans. Wypuszczanie w tamtym czasie konsoli, która miała być bezpośrednią odpowiedzią na PlayStation, nie miało najmniejszego sensu i byłoby stratą pieniędzy i energii. O ile wojna o rynek 32-bitowy była już rozstrzygnięta, nadal bardzo ciekawie zapowiadał się rynek konsol 64-bitowych. Owszem, był wcześniej na rynku 64-bitowy Jaguar, ale nikt z tą konsolą się nie liczył i w zasadzie dość szybko stała się ona pośmiewiskiem, więc rynek 64-bitowych konsol był w zasadzie czysty. I tutaj idealnie nadawałby się Ultra 64 z potężnym procesorem do generowania grafiki 3D. Pierwsze przesłanki nastawiały fanów Nintendo bardzo optymistycznie. Plotki mówiły, że nowa konsola od Nintendo będzie potrafiła wygenerować oprawę, jaką widzieliśmy w filmach Terminator 2 czy Parku Jurajskim. Miało to oczywiście jakiś sens, wszak mówimy tutaj o Silicon Graphics. Jednak w filmach efekty były prerenderowane, a gry są liczone w czasie rzeczywistym, więc tutaj trzeba było przymknąć oko na te rewelacje. Ale już samo to, że Nintendo celuje w 64 bity, pobudzało wyobraźnię. Era 32
32 bitów już wtedy dała nam fenomenalne gry, ale co stworzy Nintendo, mając 2 razy więcej bitów w konsoli? W listopadzie 1995 roku na corocznej wystawie Shoshinkai pokazano pierwszy raz konsolę, której nazwa ponownie została zmieniona z Ultra 64 na Nintendo 64. Były do ogrania 2 gry, Super Mario 64 i Kirby Bowl, obie we wczesnych fazach developmentu. Choć konsola jakoś szału wyglądem nie robiła, to zastanawiająco wypadł kontroler zaprojektowany przez Genio Takedę, który można było trzymać na 3 różne sposoby, przy okazji korzystając z 3 różnych schematów sterowania. Chyba największe zaskoczenie zrobił analogowy grzybek. Było to pierwsze urządzenie na świecie tego typu. Choć niektórzy uważają, że pad do Knights, nazwany 3D Control Pad, wypuszczony przez Segę był pierwszy, to nie jest to prawda. Kontroler od Segi pojawi się 2 tygodnie po pokazie Nintendo 64 w Japonii. Tak czy tak dema robiły wrażenie i widać było, że w konsoli tkwi moc, o jakiej Sony i Sega mogą jedynie pomarzyć. Ale zastanawiał jeden fakt. Dlaczego w konsoli nie było czytnika płyt CD? Najbardziej popularnego, taniego i lubianego nośnika danych. Aby odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Nintendo nie zdecydowało się na nośnik CD, musimy zrozumieć, w jakiej sytuacji była firma. Płyta CD podczas premiery PlayStation i Saturna okazała się strzałem w dziesiątkę. Można powiedzieć, że kartridże były nośnikiem zeszłej epoki, a jednak Nintendo nie miało tak naprawdę innego wyjścia. Dlaczego? Z prostego powodu. Nintendo zerwało umowy z 2 firmami, które opracowywały nośniki CD-ROM. Najpierw z Sony w 1991 roku, gdzie wspólnie mieli pracować nad czytnikiem do konsoli SNES. Umowa została zerwana w zasadzie z dnia na dzień, bez wspomnienia o tym Sony, przez co ośmieszone i upokorzone Sony rozpocznie pracę nad PlayStation. Powodem zerwania umowy było to, że Sony miałoby pełną kontrolę nad nośnikiem, co spowodowałoby sporą stratę zarobku ze strony Nintendo. Aby zrozumieć, w czym był problem, trzeba zrozumieć ich politykę. Otóż, jeśli chciałeś wydać grę na kartridżu na konsolę Nintendo, musiałeś obok opłat licencyjnych kupić od Nintendo kartridże i usługę ich nagrania. Nintendo miało pełną kontrolę nad tym, jaka ilość nośników z grami na ich system jest na rynku, co będzie jeszcze dodatkowym problemem, o czym zaraz opowiem. Niemniej, niemal wszystkie koszty produkcji gry na konsolę Nintendo leżały po stronie twórców czy wydawcy. Płyta CD zaburzyłaby ten porządek i sprzedaż nośników spadłaby na Sony, przez co Nintendo traciłoby część zarobku. No ale była jeszcze jedna firma, która pracowała nad konkurencyjnym nośnikiem CD-ROM. Był to Philips, z którym Nintendo też się zbratało zaraz po zerwaniu umowy z Sony, ale też nie na długo. Umowa z Philipsem również została zerwana, z tym, że tutaj Nintendo nieopatrznie dało licencję Philipsowi na ich największe marki i był to błąd. CD-ROM w końcu nie powstał, ale umowy na Mario czy Zeldę pozostały w Philipsie, który nie omieszkał tego wykorzystać, wypuszczając konsolę CDI i wydając gry bazowane na licencjach Nintendo. Nie jest chyba tajemnicą, że nośnik CD okazał się ogromnym sukcesem, ale Nintendo przez swoje ruchy zostało zupełnie z niczym. Jedyne co mogli zrobić, to opracować własny nośnik, co tak naprawdę z tych właśnie powodów w końcu zrobią przy okazji tworzenia Nintendo GameCube. Tymczasem mogli jedynie pozostać przy kartridżach o niewielkiej pojemności. Ale dlaczego Nintendo nie zdecydowało się na opracowanie swojego nośnika? Było to zbyt kosztowne i w zasadzie wojna na CD-ROMy toczyła się już pomiędzy Sony i Philipsem. W przypadku trzeciego nośnika nikt by nie zwracał na niego uwagi. W tamtym momencie kartridż na Nintendo był jedynym logicznym rozwiązaniem, ale będzie to miało odzwierciedlenie w cenie gier. Końcowy użytkownik kupował grę na Nintendo 64 niemal 3 razy drożej niż płytę CD z grą na PlayStation czy Saturna. Ale z kartridżami był jeszcze jeden poważny problem, o którym dzisiaj nikt prawie nie pamięta. Nintendo miało dość twardą politykę wydawania gier. O tym, że koszty były poniesione przez wydawców już wiecie, ale to jeszcze nie wszystko. Wydając grę na Nintendo musiałeś precyzyjnie określić, ile kartów chcesz wykonać. Oznaczało to, że musiałeś przewidzieć, ile gier sprzedasz, zanim nawet te karty wyprodukowano.
Absurd? No to słuchajcie dalej. Jeśli nie doszacowałeś ilości, kartridże rozchodziły się na pniu, a ty zostawałeś ze świadomością, że mogłeś zarobić więcej. Jeśli przeszacowałeś produkcję, kartridży było dużo, nikt ich nie kupował, sprzedawano je więc ze zniżkami i na tym traciłeś. Jasne, ale czemu nie można było w pierwszym przypadku doprodukować większej ilości kartów, jeśli premiera gry okazała się udana? No właśnie, nie można było. Fabryki pracowały pełną parą. Przypominam, że Nintendo brało na klatę całą produkcję wszystkich gier wypuszczanych na swoje konsole. Nie było ani czasu, ani miejsca, aby doprodukować brakujące na rynku kartridże. Nintendo było w tej kwestii bardzo konserwatywne. Brzmi absurdalnie? No cóż, taka była ich polityka. Dla odmiany, gdy PlayStation weszło ze swoimi płytami CD, szybko zrozumieli, że tam, gdzie potężnie kuleje Nintendo, Sony może zaproponować zupełnie nowy system sprzedaży. Jeśli płyt z daną grą brakowało, według Sony w przeciągu 5-6 dni można było brakujący nakład dotłoczyć i wrzucić na rynek. Nie było z tym żadnego problemu. Twórca mógł ostrożnie szacować sprzedaż i jeśli ta ruszyła z kopyta, Sony brało na siebie dostarczanie większej ilości nośników do sklepów. Chyba łatwo zrozumieć, że patrząc na pomysł Sony, deweloperzy raczej średnio byli zainteresowani współpracą z Nintendo na zasadach pamiętających jeszcze NES-a. Do tego dochodziła pojemność kartridża. Nie było mowy o pojemności nawet zbliżonej do płyt CD. To spowodowało, że Nintendo dostało kilka bardzo bolesnych ciosów. Jednym z nich było odwrócenie się od nich Square, firma, która była nierozerwalnie związana z Nintendo i która już wtedy pracowała nad prototypem Final Fantasy VII na konsolę Nintendo, ale gdy okazało się, że kart może mieć maksymalnie 64 MB pojemności, musiała przejść na nośnik CD, aby zmieścić się z tak rozbudowaną grą. Ktoś może zapytać, a gdyby Finala wydać na kilku kartach? Owszem, byłoby to możliwe, ale ani jedna gra na Nintendo 64 nie wyszła na dwóch kartach. Dlaczego? Bo gra na jednym karcie była już horrendalnie droga, a na dwóch wykraczała daleko poza możliwości kupna przez szarego gracza. Odejście tak dużej firmy jak Square dało zielone światło innym deweloperom, którzy zrozumieli, że aby sprzedać grę w dużej ilości potrzebują taniego, pojemnego nośnika, popularnej konsoli, ale i łatwych metod dystrybucji. I tak, owszem, Nintendo rozumiało, że kartom brakuje bardzo dużo do płyt CD, jednakże musieli grać kartami, jakie posiadali. Rozpoczęto więc narrację opowiadając o kartridżach w superlatywach, ale było tutaj niewiele możliwości. Pierwszym argumentem był czas dostępu. Tak, kart miał czas dostępu niemal natychmiastowy. Gracze PlayStation w zamian często widzieli napis loading. Drugim argumentem była trwałość kartridży. Tak, ponownie Nintendo miało tutaj sporo racji. Plastikowy kartridż był bardziej odporny na zniszczenia niż płyta CD. Trzecim argumentem była trudność w piraceniu gier, choć ten argument graczy raczej mało interesował, a pewnie nawet bardziej odrzucał. Pytanie, czy ta argumentacja do graczy trafiała? Cóż, oglądając fenomenalne cutscenki z PlayStation, słuchając orkiestrowej muzyki i pełnego dubbingu, widzieli, że Nintendo 64 w tych kwestiach mocno nie domaga. I na tym polu płyta CD, nośnik tańszy, z długim czasem dostępu, mniej odporny na zniszczenia, ale z ogromną pojemnością, był dużo bardziej atrakcyjny. Premierę konsoli przekładano kilka razy. Początkowo miała pojawić się w 1995 roku. Potem przesunięto ją na 21 kwietnia 1996 roku. Jednakże potem ponownie ją przesunięto o kolejne 2 miesiące. Naciskał na to sam Miyamoto, który chciał jeszcze dopracować Super Mario 64, które miało być gotowe na premierę. W Wielkiej Brytanii i USA premiera spadła na marzec 1997 roku, gdy 23 czerwca 1996 roku w Japonii wystartowało Nintendo 64, PlayStation było tam na rynku od 18 miesięcy. Premiera w Japonii, jeśli chodzi o gry, była bardziej niż biedna. Do konsoli można było kupić jedynie 3 gry. Super Mario 64, Pilot Wings 64 i Shogi. Ten pierwszy był ultra mocnym tytułem, owszem, ale zastanawiał brak bijatyk czy wyścigów. Nintendo musiało się bardziej postarać, aby podjąć walkę z Sony i Segą. Firma chwaliła się za to tym, że w zasadzie niemal każdy posiadacz konsoli miał Super Mario 64. Było to dziwne wyznanie, bo gracz w zasadzie nie miał innego wyboru. Nic dziwnego, że Marian stanie się najlepiej sprzedającą się grą na konsolę.
Przy premierze na rynek amerykański postanowiono troszkę zmienić tytuły. Nadal pozostał Super Mario 64 i Pilot Wings 64, ale planowano dorzucić jeszcze Cruisin' USA. Jednakże z powodu tego, że port nie był zbyt udany, przełożono jego premierę, więc w zasadzie te dwie gry to wszystko. Tymczasem Sony było świadome powrotu Nintendo na rynek i na premierę ich konsoli opuścili cenę PlayStation poniżej $200, co wymusiło z kolei ruch na Nintendo, które również obniżyło cenę na premierę z $249,99 na $199,99. Europa niestety nie miała takiego luksusu. W Wielkiej Brytanii cenę ustalono na 249 funtów i przez kilka miesięcy od premiery ta cena się utrzymywała, by potem Nintendo UK obniżyło ją o 100 funtów. Musicie sobie wyobrazić, jak wprawiło to w szał osoby, które kupiły konsolę w pełnej cenie. Co prawda Nintendo próbowało to złagodzić, wydając wcześniejszym kupcom specjalne vouchery na 100 funtów, ale niesmak pozostał. Jednakże na premierę sprzedano 300 000 pudełek z konsolą w jeden dzień. Było to dużo i zapowiadało konsoli spory sukces, pomimo że na start mieli jedynie dwie gry. Nintendo rozpoczęło też kampanię reklamową, na którą w Stanach przeznaczono $54 miliony. Patrząc na ówczesne reklamy, trzeba przyznać, że wyciągnęli lekcje podczas walki z Segą. Spoty były bardziej zadziorne, celujące w młodzież, z szybkimi cięciami przywodzące na myśl MTV. Sporo z nich było też banowanych z powodu zbyt kontrowersyjnych treści, ale nadal można znaleźć je na YouTubie. Ale to tylko pokazuje, że Nintendo dorosło i wyciągnęło wnioski. Nintendo 64 mogło poszczycić się fenomenalną prędkością w generowaniu poligonów. Na tym polu sprzęt zostawiał konkurencję daleko w tyle. Zanim jednak spojrzymy, co jest pod maską Nintendo 64, kilka słów na temat wyglądu konsoli, bo i tutaj Japończycy przygotowali kilka bardzo ciekawych rozwiązań. Konsola z przodu posiadała aż 4 wejścia na kontrolery, a pomiędzy nimi logo Nintendo. U konkurencji, aby pograć w 4 osoby, trzeba było kupować multitapy. Tutaj 4 graczy mogło grać niemal od razu po wyjęciu konsoli z pudełka. Na górze znalazł się włącznik i przycisk Reset. Pomiędzy nimi ciekawa rzecz, Memory Expansion, który był już obsadzony tak zwanym Jumper Packiem, który odcinał dostęp do drugiego slotu pamięci. Co by się stało, jakbyśmy go wyjęli i uruchomili konsolę? Zupełnie nic, był jedynie czarny ekran, ale o rozszerzeniu pamięci jeszcze opowiem. Powyżej był slot na kartridże. Z tyłu znalazło się dość ogromne złącze zasilania i wyjście wideo. Dodatkowo z dołu Nintendo umieściło slot External, który będzie m.in. służył do podłączenia bardzo ciekawego akcesorium, o którym dowiecie się później. Konsola była niewielka, zgrabna, dość lekka i fajnie się prezentowała na tle konkurencji, jednakże w mojej opinii raczej designem z PlayStation nie wygrywała. Ale to już kwestia prywatnej estetyki. Wspomniałem, że Nintendo 64 na swoje czasy była potężna i jest to prawda. Sercem konsoli był 64-bitowy procesor VR4300 o częstotliwości 93,75 MHz wyprodukowany na licencji przez NECA. Procesor mógł wykonać 125 milionów operacji na sekundę. Było to dużo. Dla porównania PlayStation wykonywało jedynie 30 milionów operacji. Według niektórych danych procesor był porównywany do procesora Pentium. Dodatkowo dochodził chip o nazwie Reality Coprocessor, również zaprojektowany przez Silicon Graphics. Chip działał z częstotliwością 62,5 MHz. Co ciekawe, chip graficzny nie był tylko rasteryzatorem jak w konkurencyjnych konsolach. Tutaj miał też za zadanie wspomaganie obliczania geometrii, tym samym odciążając CPU, więc był to pewnego rodzaju akcelerator. Konsola była wyposażona w 4,5 MB pamięci RAM Rambus. Była to nowość w tamtych czasach zapewniająca, cóż, w teorii potężną przepustowość. Konsola używała też jednej pamięci dla CPU, audio i wideo. Było to pierwsze takie rozwiązanie na rynku, gdzie wcześniej każdy podzespół miał swoją dedykowaną pamięć. Rozwiązanie, które zaproponowało Nintendo, było wygodniejsze, a przede wszystkim tańsze w produkcji. Z 4,5 MB RAMu można było skorzystać tylko z 4. Pozostałe 512 KB
było zarezerwowane. Co ciekawe, Nintendo 64 będzie miało później możliwość rozbudowy pamięci do 8 MB, ale o tym jeszcze opowiem. Tak, na papierze był to mocarz, niemal w każdym aspekcie bijący i PlayStation i Saturna na głowę. Konsola obsługiwała rozdzielczość od 320 na 240 pikseli aż do 720 na 576 pikseli, przy czym sprzęt obsługiwał już szeroki ekran. Ciekawa sprawa ma się z wyświetlaniem poligonów na sekundę. Otóż PlayStation mogło ich wyświetlić 360 000, a Nintendo 64 jedynie 100 000. Ale zaraz, czy nie jest prawdą, że to Nintendo 64 była mocniejszą konsolą? Tak, owszem, ale poligon z PlayStation nie jest równy poligonowi z Nintendo 64. Te 100 000 poligonów były cieniowane Gouraudem z obsługą Z-buffera, z MIP mappingiem, korekcją perspektywy, antyaliasingiem i wieloma innymi rzeczami, których PlayStation po prostu nie posiadało. Jeśli w teorii wyłączymy wszystkie te funkcje, Nintendo mogło wyświetlić coś około 1 miliona poligonów na sekundę, ale jest to tylko teoria, bo nikt nigdy w tej formie tego nie zmierzył. Do konsoli oczywiście był dodawany pad w tej formie, w jakiej był pokazany na pierwszym pokazie. Kontroler do Nintendo 64 jest dziwny. Każdy, kto trzymał go w dłoni, miał zapewne podobne odczucia. Trzymanie go za zewnętrzne gripy powodowało, że kciuk był za daleko od gałki analogowej po środku. Trzymając go za środkowy grip, można było operować gałką, ale krzyżak i prawy bumper R1 był poza zasięgiem. Kontroler od spodu posiadał specjalny slot, w którym wkładało się kartę pamięci nazwaną Controller Pack. Niestety slot był tylko jeden, a z czasem Nintendo wypuści jeszcze Rumble Pack, czyli wibracje, które umieszczało się w tym samym slocie, więc gracz musiał decydować, czy chce w slocie memorkę czy Rumble Packa. Ciekawostka, Rumble Pack nie korzystał z zasilania kontrolera, ale z 2 baterii umieszczonych w środku. Dreamcast bardziej elegancko rozwiąże wibracje dołączane do kontrolera. Oczywiście Nintendo przewidziało takie sytuacje, więc jak gra potrzebowała memorki, no to zazwyczaj nie potrzebowała Rumble Packa i na odwrót, jednak i tak wymagało to wymiany na akcesorium, które było w danej chwili potrzebne. Kontroler posiadał jeszcze jedną ciekawą rzecz. Na zewnętrznych gripach były triggery, ale trigger był też umieszczony na środkowym gripie trójzęba. Był on możliwy do użycia tylko jeśli korzystaliśmy ze środkowego i lewego gripa. W przeciwnym wypadku był ponownie poza zasięgiem naszych palców. Dla części gier Nintendo wypuściło memorkę nazwaną Controller Pack o pojemności 32 KB. Dlaczego tylko części? Zaraz się dowiecie. Zapisy gier na memorce zajmowały różną ilość miejsca. Były na przykład takie, które zajmowały całą kartę, na przykład Mario Kart 64, który zapisywał ducha przejazdu. Ale Nintendo wprowadziło kolejny fajny patent związany z kartami. Otóż część z nich posiadała wbudowaną pamięć EEPROM, na której można było zapisywać stany gier. Było to bardzo fajnym rozwiązaniem. Co ciekawe, były kartridże, których zapisy na karcie były podtrzymywane też przez baterię, jak to było w Controller Packu. Niestety, nie było to najlepsze rozwiązanie. Baterie były ciężkie do wymiany, gdyż były przylutowane do specjalnego metalowego ramienia podtrzymującego je w miejscu, więc jeśli tylko bateria się wyczerpała, bezpowrotnie traciliśmy wszystkie zapisane dane. Nintendo jednak całkiem rozsądnie podchodziło do sprawy i zapisywanie gier na kartach w pamięci EEPROM nie było aż tak rzadkie. Aż 114 gier obsługiwało tą funkcję, czyli więcej niż 30% gier wydanych na Nintendo 64. Z dobrodziejstw zapisywania danych na kartridżu podtrzymywanych dodatkowo baterią korzystało jedynie 15 gier, w tym Resident Evil 2. Pozostałe korzystały z zewnętrznego Controller Packa. Jeśli jesteśmy już przy kartridżach, te były dostępne w kilku pojemnościach, a więc najmniejsze i przy okazji najtańsze w produkcji były karty o pojemności 4 MB, raczej dla niewymagających gier pokroju koło fortuny. 8 MB karty były najbardziej popularne i na nich było najwięcej wydanych gier. Dalej było 12 MB, 16 MB, 20 MB, na którym była wydana tylko jedna gra, Donald Duck Quack Attack, 24 MB, tutaj były wydane jedynie 3 gry w takiej pojemności, 28 MB, 32 MB, 40 MB i największe i najdroższe w produkcji karty 64 MB. Z tych ostatnich korzystało bardzo niewiele gier, chyba najbardziej znane to The Legend of Zelda Majora Mask, Conquer Bad Fur Day i Resident Evil 2.
Jeśli chodzi o pamięć RAM w konsoli, Nintendo dobrze kombinowało. 4 MB pamięci były na premierę dostateczną ilością, ale chyba każdy wiedział, że technika galopuje w zastraszającym tempie i pamięci w którymś momencie zabraknie. Dlatego w 1999 roku do premierowego wydania Donkey Kong 64 był dodawany Expansion Pack, który dodawał kolejne 4 MB pamięci RAM. Expansion Pack był też sprzedawany z The Legend of Zelda Majora's Mask i Perfect Dark, ale tylko w Japonii. No i oczywiście można go było też nabyć osobno. Nie było to nowe rozwiązanie. Sega zaproponowała coś takiego w swoim Saturnie, jednakże nie zdobyło to zbyt dużej popularności, bo rozszerzenie pojawiło się tylko i wyłącznie na rynek japoński. Niemniej, Expansion Pack wkładało się w miejsce Jumper Packa, urządzenia, które jak wspominałem odcinało dostęp do drugiego slotu pamięci. W zestawie z rozszerzeniem był specjalny ekstraktor tool, który umożliwiał wyjęcie jumpera. Po instalacji rozszerzenia Nintendo 64 posiadało 8 MB pamięci. Czy było to potrzebne? No cóż, były dwie gry, które bez Expansion Packa się w ogóle nie uruchamiały. Był to Donkey Kong 64 i The Legend of Zelda Majora's Mask. Można w sumie dodać jeszcze do tego Perfect Dark, bo bez Expansion Packa nie było dostępu do trybu fabularnego. Ale to za chwilę. Po uruchomieniu dwóch pierwszych gier bez rozszerzenia wyskakiwał komunikat o braku pamięci. Ale Nintendo nie było głupie. Expansion Pack miało o wiele szersze zastosowanie. 79 gier korzystało z dobrodziejstw rozszerzenia w naprawdę różnoraki sposób. Najczęściej gry go obsługujące dostawały wyższą rozdzielczość, ale niekoniecznie lepszy klatkarz. Tutaj niestety było różnie, ale gracz miał możliwość wyboru trybu, w jakim chciał grać. Tak, Nintendo 64 zrobiło to o lata wcześniej niż Sony i Microsoft. Ale to nie wszystko. Niektóre gry dostawały możliwość generowania dłuższych replayów, niektóre dostawały wsparcie dla gry w 4 graczy. W Quake 2 zwiększała się ilość kolorów, a w StarCraftie 64 odblokowywał się dodatek Brood Wars. Zastosowanie było bardzo szerokie i akcesorium, choć opcjonalne, było bardzo fajnym rozwiązaniem i potrafiło tknąć w wiele tytułów zupełnie nowe życie. Jednak był tutaj pewien haczyk, a w zasadzie problem, który będzie się ciągnął za Nintendo aż do Wii U. Był on znany już od czasów NES-a i twardogłowi programiści z Nintendo nie chcieli tego zmieniać. Gry NTSC działały w 30 lub 60 klatkach na sekundę. Gry w systemie PAL w 25 lub 50 klatkach na sekundę. Problem był taki, że gry palowskie były o około 20% wolniejsze od amerykańskich wersji. Konsola miała blokadę regionalną i to w sumie dość sprytną. Konsole z obydwu regionów miały delikatnie inne wejścia, więc nie można było wsunąć do slotu konsoli PAL gry NTSC. Jednak poważniejszym problemem było to, że tryby NTSC były z uporem maniaka wycinane z gier Nintendo, przez co w Europie mieliśmy gry, które działały faktycznie wolniej. Co ciekawe, ten problem też spotkamy na pierwszym PlayStation, ale PlayStation nie miało region locka, więc można było spokojnie grać w gry ze wszystkich regionów. Nintendo jednak będzie dalej w to brnęło, jak wspomniałem, aż do wydania Nintendo Wii U włącznie. Była jeszcze jedna rzecz, o której dziś mało kto wspomina, a która była bardzo ważną funkcją z perspektywy deweloperów pracujących nad grami. Nintendo wydzieliło 8 KB pamięci na mikrokody napisane przez Nintendo, ale mogły być i pisane przez samych deweloperów, choć nie było to zbyt popularne. Były to małe programy, nie posiadające więcej niż 1000 instrukcji, które optymalizowały procesy graficzne. Jak z tego korzystano? Tutaj ponownie zabłysnęło Factor 5, które tymi mikrokodami potrafiło obejść limity konsoli. Idealnym przykładem jest Star Wars Rogue Squadron 3D i Indiana Jones and the Infernal Machine. Obydwie gry wyglądały lepiej niż pozwalała na to konsola, z wieloma źródłami kolorowego oświetlenia, dużą płynnością i sporą liczbą poligonów. Niestety, niewielu deweloperów korzystało z mikrokodów. Factor 5 był tutaj jednym z mistrzów optymalizacji, bo ich devowie wywodzili się z demosceny i mieli ogromne pojęcie na ten temat. Kunszt pokażą jeszcze przy portowaniu Resident Evil 2 na Nintendo 64, ale to historia już na inny film. Ale Nintendo miało jeszcze jeden poważny problem, to Texture Cache, czyli pamięć tekstur. Była to wydzielona pamięć, przez którą przechodziła każda tekstura, która była wyświetlana na ekranie telewizora. Ale w czym był problem?
Wielkość pamięci tekstur miała jedynie 4 KB, dokładnie 4096 bajtów. Czy było to dużo, czy mało? Oryginalny Doom miał tekstury o wielkości 16 KB, więc 4 razy większe. No dobrze, ale co to dla konsoli oznaczało? Otóż jeśli tekstura miała więcej niż 4 KB, gra się wykrzaczała. Dosłownie każda tekstura w jakiejkolwiek grze nie mogła zajmować więcej niż 4 KB. Po części to się łączyło z niewielkimi rozmiarami kartridży, ale nie do końca. Jak sobie radzono z niewielkimi teksturami, jeśli deweloper potrzebował na przykład dużej tekstury jakiegoś obiektu? Po prostu dzielono ją na mniejsze kafelki, które były błyskawicznie podmienione w texture cache'u. Jednakże teksturowanie na Nintendo było dość problematyczne, na tyle, że wielu deweloperów wolało wrzucić jedynie czyste poligony z cieniowaniem Grouda, zamiast męczyć się z mikroskopijnym cache'em. Tą technikę zastosowano chociażby w Super Mario 64, ale to nie koniec problemu. Jeśli deweloper chciał użyć MIP mappingu na teksturze, np. podłoża, texture cache kurczył się do 2 KB. Dlatego gry na Nintendo bardzo często miały gorsze tekstury niż tytuły na PlayStation. Powodem nie było miejsca na karcie, ale właśnie ta nieszczęsna pamięć tekstur, która uniemożliwiała wrzucanie lepszej jakości materiałów. Mikroskopijny texture cache był największym problemem Nintendo 64. To dzięki niemu gry nie wyglądały tak dobrze, jak mogłyby wyglądać. Czy w ogóle 4 KB na tekstury miało sens? Cóż, jest w tym jakaś logika. Karty i tak nie miały takiej pojemności, aby umieścić wysokiej rozdzielczości tekstury, więc siłą rzeczy musiało być zmniejszane. Pytanie, czy było to specjalne podejście Nintendo, aby zmusić deweloperów do zmniejszania materiałów, aby gra wchodziła na jak najmniejszy i przy tym najtańszy kartridż? Jest to możliwe, jednakże zabierało to pewną wolność deweloperom, którzy mieli od góry na sztywno przypisany limit na wielkość użytych w grze materiałów. W kwestii dźwięków Nintendo 64 też musiało sobie jakoś radzić. Konkurencja miała nośniki CD, a więc i wysokiej jakości dźwięk. Nintendo musiało wszystko kompresować na niewielki kartridż. Teoretycznie dźwięki mogły mieć częstotliwość próbkowania 44,1 kHz, ale ich dekodowanie zajmowałoby zbyt dużo miejsca na karcie i mocy procesora. Wobec tego w grach Nintendo dźwięk i muzyka były zawsze gorszej jakości. Ciekawe, że Nintendo znalazło obejście tego problemu, projektując sekwenser muzyczny, który generował dźwięki bazując na wgranych próbkach. Najprościej mówiąc, było to coś w rodzaju sekwensera MIDI. Konsola również w odróżnieniu od konkurencji nie posiadała systemu operacyjnego. Oznaczało to, że uruchamiając konsolę bez karta nie było obrazu. Konsola zdawała się być uszkodzona, ale to nieprawda. Procesor wchodził w tryb ciągłego resetu do momentu, aż nie został wykryty kart w slocie. Gdy tak się stało, przechodził w tryb wgrywania gry. Na bardzo podobnej zasadzie działał Atari Jaguar. Do konsoli pojawiło się kilka ciekawych dodatków, choć raczej dedykowanych naprawdę oddanym fanom. Chyba najciekawszy był 64DD Drive. Była to dostawka montowana na dole konsoli, która umożliwiała odczytywanie i zapisywanie specjalnych dyskietek o pojemności 64 MB. Urządzenie sprzedawano jedynie w Japonii i odniosło tam spektakularną klapę, schodząc jedynie w 15 000 kopii. Do czego to służyło? Głównie do programów typu Mario Artist, gdzie można było zapisywać swoje prace na dyskietce. Co ciekawe, zewnętrzna firma Hagiware produkowała nośniki nazwane Smart Media, które były swojego rodzaju DLC-kami do Mario Artist z nowymi tłami czy bohaterami. Na 64DD wypuszczono jedynie 10 tytułów, choć początkowo zapowiadano ich ponad 60. Ogólnie pomysł był taki, że dyskietki miały być pewnego rodzaju rozszerzeniami do wypuszczonych wcześniej gier. Na przykład F-Zero X Expansion Kit było dodane kolejne 12 tras, jak i edytor. Na premierę 64DD zapowiadał się naprawdę nieźle. Wśród planowanych tytułów znalazły się takie ciekawostki jak Resident Evil Zero, Unreal czy Super Mario 64 2. Niestety wszyscy poryzygnowali ze wsparcia z powodu kiepskiej sprzedaży. Do 64DD wrócę przy okazji tworzenia osobnego materiału, bo jest to wciąż bardzo ciekawa rzecz. Wraz z 64DD wypuszczono klawiaturę, która umożliwiała pisanie maili poprzez usługę Radnet. Kolejnym fajnym pomysłem było wypuszczenie ponownie, tylko w Japonii, biosensora, który sczytywał tętno, a był podczepiany z jednej strony do kontrolera, a z drugiej do ucha. Obsługiwała go co prawda tylko jedna gra,
Tetris, która dostosowywała prędkość spadania klocków do stresu gracza. Była też dedykowana myszka czy mikrofon obsługiwany jedynie przez Densha The Go, symulator pociągów. W Japonii pojawił się też aparat fotograficzny z logiem Nintendo 64. Nie był on podłączany do konsoli, po prostu posiadał logo Nintendo. Sens wypuszczania tego sprzętu do dziś pozostaje tajemnicą. Pojawiło się też trochę nieoficjalnych akcesoriów, np. The Glove, która była rękawicą w stylu Power Glove, ale dedykowaną Nintendo 64. Jednakże rękawica nie posiadała sczytywania ruchów dłoni, więc były to po prostu standardowe przyciski rozłożone na rękawicy. Pojawił się np. też dedykowany kontroler do Densha The Go, który służył do sterowania pociągiem. Ostatnim akcesorium wartym wspomnienia, który niestety nie pojawił się na rynku detalicznym, był White Boy 64, który umożliwiał podłączenie i granie bezpośrednio z kartów z Game Boy Color. Ale Nintendo 64 to też fajny zestaw samych konsol w różnych kolorach i dedykowanych różnym grom. Była konsola dedykowana Star Wars Episode 1 Racer czy konsola GoldenEye, choć te poza dodaną grą i innym pudełkiem nie różniły się zupełnie niczym od standardowych sprzętów. Nintendo 64 pojawiło się oczywiście w wielu wariantach kolorystycznych, również dedykowanym danym grom. Zazwyczaj konsole były z przeźroczystego plastiku, a kolory były od najbardziej popularnego zielonego z grą Donkey Kong 64 po najrzadszą, jaką była konsola sprzedawana jedynie w sklepach Jusco z okazji ich 30-lecia w kolorach fioletowo-białym. Dla fanów Pokémonów były 3 modele z Pikachu na froncie i jeden model z napisem Pokémon dedykowany grze Pokémon Stadium. I teraz pozostaje pytanie, czy 64 bity w konsoli Nintendo 64 miały jakiekolwiek znaczenie? Zaskoczę Was, bo nie, ale był to świetny chwyt marketingowy, o czym dobrze wiedziało Atari. Postaram się Wam wytłumaczyć, czemu było to w zasadzie niczym poza fajnym hasłem. Obsługa liczb zmiennoprzecinkowych była do tej pory w grach 32-bitowa. Czy 64 bity coś zmieniały? Precyzja była teoretycznie 2 razy większa, ale nie przekładało się to zupełnie na nic. Nie w rozdzielczości, jaką obsługiwało Nintendo 64. Ciekawostką jest fakt, że wszystkie gry na konsolę i tak działały w 32 bitach. Pod tymi słowami podpisuje się Gilles Godard, programista Super Mario 64, więc właściwa osoba z właściwą wiedzą. Tutaj warto wspomnieć jeszcze słowa Amira Latifa, programisty Vectrex, który przyznaje, że owszem, tryb 64-bitowy był w Nintendo obecny, ale absolutnie nikt go nie ruszał, bo nie było potrzeby. Na tamte czasy był to po prostu overkill. Obsługa i używanie go nie miała logicznego uzasadnienia i nie wpływała zupełnie na nic. Ale nie jest prawdą, że Nintendo 64 nie miało nic nowego do zaoferowania względem konsol 32-bitowych. Miało i były to game changery. Pierwszym elementem był Z-Buffer, po raz pierwszy przedstawiony w konsolach. Omawiałem to kilkukrotnie, więc na szybko jeszcze raz. Była to mapa generowana w 256 odcieniach szarości. Im bliżej obiekt był kamery, tym był jaśniejszy. Pozwalało to sortować poligony na scenie, plus w przyszłości używać dodatkowych funkcji, jak na przykład głębia ostrości. Z-Buffer jest stosowany do dziś w każdej grze, która korzysta z grafiki trójwymiarowej, ale Nintendo 64 było konsolowym pionierem, jeśli chodzi o tą technologię. Konsola posiadała też wspomnianą obsługę liczb zmiennoprzecinkowych, dzięki temu na obrazie z Nintendo nie występowało charakterystyczne skakanie tekstur jak w PlayStation, dzięki temu, że wierzchołki poligonów mogły przyjmować wartości pomiędzy liczbami całkowitymi. No i jeszcze był MIP mapping. Ta funkcja pozwalała tworzyć duże połacie terenu obleczone powtarzającą się teksturą, ale bez artefaktów, które pojawiały się im dalej tekstury były oddalone od kamery. Wbrew pozorom te 3 technologie to dzisiaj standard i podstawy, ale w czasach wypuszczenia Nintendo 64 na rynek były to technologiczne nowinki. Czy to już wszystko? Nie. Było jeszcze kilka ciekawych funkcji, jak korekcja perspektywy na teksturach, mgła czy anti-aliasing, choć ten ostatni warty jest osobnego omówienia. Użycie któregokolwiek z tych efektów było dość mocożerne i gry, które chciały z niego korzystać, musiały obejść się albo mniejszą ilością poligonów, albo gorszym klatkarzem. Niestety coś za coś. Jeśli mieliście okazję zobaczyć, jak wyglądają gry na Nintendo 64, w oczy rzucało się to, że obraz był rozmyty, można powiedzieć mydlany, zupełnie różny od ostrego jak żyleta obrazu na PlayStation. O co chodziło? Ano Nintendo 64 obsługiwało software'owy anti-aliasing, a nawet 2 jego rodzaje. Pierwszy, bardziej wymyślny, był podobny do MSAA znanym z PC-ów. Polegało to na tym, że algorytm wykrywał jedynie krawędzie poligonów i tylko je rozmywał, resztę pozostawiając
mówiąc nietkniętą. Było to eleganckie, ale bardzo mocożerne rozwiązanie, więc większość deweloperów szła w tryb drugi, który był, no cóż, siermiężny. Po prostu na cały obraz nakładało się blur w postprocesie klatki i niestety znakomita większość gier korzystała z tej funkcji. Nie wszyscy jednak chcieli z niej korzystać. Ponownie wkracza tutaj Factor 5, który w Rogue Squadron 3D zrezygnował z rozmycia. Jest to jeden z naprawdę niewielu przykładów, gdy rezygnowano z tej funkcji. Ale po latach, dzięki użyciu GameSharka, gracze doszli, jak można owy blur wyłączyć i odzyskać ostry obraz w zasadzie w każdej grze. Zacząłem się zastanawiać, czy da się uzyskać z powrotem ostry obraz bez korzystania z emulatorów, ale i bez GameSharka. Okazuje się, że tak. Jest aplikacja, która w ROMach usuwa anti-aliasing i pozwala odzyskać wysokiej jakości obraz bez niego. Jednakże, aby odpalić te gry na oryginalnym systemie, potrzebujemy EverDrive'a lub jakiś chiński odpowiednik. Jest to cartridge, który umożliwia uruchamianie programów z karty microSD. Co ciekawe, po usunięciu rozmycia gry odpaliły się bez problemu i obraz był świetnej jakości, ostry i o wiele lepszy niż z użyciem anti-aliasingu. Pozostaje pytanie, po co z uporem maniaka to rozmycie było wrzucane do każdej gry, skoro wyglądało to gorzej, a na telewizorach CRT musiała to już być wyjątkowa tragedia. Rozochocony tym, że udało mi się odzyskać jakość, jaką oczekiwałem, zagłębiłem się w Combrew do konsoli. Nie ma tego wiele, są jakieś minigry robione przez fanów, ale nie było tutaj na czym oka za bardzo zawiesić. Zadziwiające, ale Nintendo 64 ma też swoją demo scenę. Dem może zbyt dużo nie ma, ale ostatnie Ramen powstało w 2022 roku, także scena jakoś tam żyje. Ogólnie większość dem mnie nie zachwyciła, to bardziej jakieś eksperymenty pokazujące, że ktoś potrafi cokolwiek zrobić, ale jedno czy dwa pokazywały klasę i umiejętności ludzi, którzy nad nimi pracowali. Niejako ciekawostkę podam, że co roku odbywa się 64 Brew Jam, gdzie wzorem typowych game jamów twórcy próbują swoich sił z przygotowaniem gier na Nintendo 64. Choć z racji trudności w programowaniu, tworzenie gier trwa miesiąc, by potem jury wybrało jedną najlepszą grę. Większość ROMów tychże tytułów jest do pobrania za darmo na internecie, choć ponownie, aby się nimi cieszyć, trzeba zainwestować w EverDrive'a. Gry na Nintendo 64 były sprzedawane w kartonowych pudełkach. Zazwyczaj w środku obok kartridża znalazł się też drukowany manual. Dziś najczęściej spotkamy do kupienia same karty, czasami jeszcze z manualem, ale najbardziej wartościowe są te kompletne z teksturowym pudełkiem, choć w wielu przypadkach czas, a raczej gracze, nie obeszli się z nimi najlepiej. Niestety jest też tutaj ciemna strona, mianowicie piractwo, które nawet po śmierci konsoli nadal ma się dobrze, a Chińczycy reprodukują każdy kartridż wydany przez Nintendo. Pół biedy, że łatwo je rozróżnić, ale osobom, które nie są biegłe w temacie, łatwo wcisnąć nic niewartego pirata. Temat postaram się ogarnąć w którymś odcinku kolekcjonera. Ale przyjrzyjmy się temu, co najważniejsze, tytułom na Nintendo 64. Pomimo straty bardzo ważnego dewelopera, jakim było bez wątpienia Square i ich flagowa seria Final Fantasy, Nintendo miało dwóch deweloperów, którzy byli prawdziwymi mocarzami tworzenia dobrych gier, a przy tym byli to mistrzowie kodu. Chodzi oczywiście o Rare i wymieniany już wcześniej Factor 5, ale do nich za chwilę wrócimy. Na Nintendo 64 pojawiło się w sumie 388 gier. Nie była to ilość wyrzucająca z kapci, gdy przyrównamy do Segi Saturn, na którą pojawiło się 1046 gier, czy PlayStation, które miażdżyło suty 4105 tytułami. Ale siłą gier na Nintendo było to, że bardzo trudno było znaleźć tutaj prawdziwego krapa. Faktycznie ratio dobre-złe gry było bardzo wysokie na korzyść pierwszego. Nie znaczy, że nie było słabych gier. Były, ale relatywnie mało, jeśli przyrównamy do biblioteki Saturna czy PlayStation. Najlepszą grą na Nintendo 64, choć tutaj można się kłócić, ale statystyki mówią swoje, był Super Mario 64. Dla wielu przegenialna platformówka, która zrobiła to, co próbowało kilku deweloperów na PlayStation. Pełna swoboda ruchu, świetne wykorzystanie gałki analogowej, masa genialnych pomysłów. Zdecydowanie na tamten czas Mario 64 był królem platformerów, któremu ciężko było przeciwstawić jakąkolwiek grę z tego gatunku.
Jeśli jesteśmy już przy platformerach, trudno nie wspomnieć o Donkey Kong 64. Tony znajdziek, kilka grywalnych postaci i masa zabawy sympatyczną małpą. Dwie części Banjo-Kazooie były pomysłem od Rare. Co prawda było to nowe IP, ale wykonano je wzorowo. Nintendo 64 stawiało też na granie kompetytywne i tutaj na pierwsze miejsce wysuwa się bez wątpienia GoldenEye 007, który był najlepszym FPS-em na platformę z możliwością grania do 4 osób na podzielonym ekranie. Jeśli chodzi o wyścigi, było kilka perełek: Diddy Kong Racing, Mario Kart 64, rewelacyjny Star Wars Episode 1 Racer ze zrywającą skalp z czachy prędkością, Wave Race 64, które było ciekawym pomysłem wprowadzenia wyścigów na skuterach wodnych z wbijającą w fotel animacją fal oceanu. Choć Nintendo cierpiało na brak RPGów od deweloperów third party, kompensowali to dwoma mocarnymi zawodnikami: The Legend of Zelda Ocarina of Time i The Legend of Zelda Majora Mask. Obydwa tytuły na dziesiątki, jeśli nie setki godzin, które pokazywały, że mała pojemność karta nie jest żadną wymówką. Były to rozległe, ogromne i świetnie zaprojektowane tytuły z masą mechanik. Całkiem nieźle wypadła też baza strzelanek. Mieliśmy świetne Perfect Dark, dwie części Quake'a oraz Doom 64, który był zupełnie różnym tytułem od tego spotykanego na PC czy innych konsolach. Był to nowy tytuł z od nowa zaprojektowanymi przeciwnikami, zupełnie nowymi mapami i nowym silnikiem w pełnym 3D. Do dziś Doom 64 jest uważany za najlepszą iterację legendarnej strzelanki od id Software. Nie można zapomnieć też o świetnym Turoku, który zawitał na konsolę aż w 4 częściach, za każdym razem podnosząc poprzeczkę. Przedostatni tytuł o podtytule Rage Wars wzorem Quake'a 3 był produkcją typowo multiplayerową. Dalej świetna kolekcja gier z Gwiezdnych Wojen, z Shadow of the Empire na czele, który był tytułem o zróżnicowanych mechanikach ze świetną oprawą i pomysłami. Rewelacyjny pierwszy poziom bitwy na Hoth zainspirował Factor 5 do stworzenia Star Wars Rogue Squadron 3D, który był kolejnym mocarnym tytułem wpadającym do biblioteki Nintendo. Świetny gameplay i możliwość rozegrania najważniejszych bitew z uniwersum Gwiezdnych Wojen do dziś pozostaje niezapomniane. Konsola dostała zaskakująco dużo gier sportowych. Obok FIFA i NBA było oczywiście NHL, NFL, baseball czy wrestling. Wszystkie gry miały kilka wersji od różnych deweloperów, także maniacy sportu naprawdę mieli w czym wybierać. Jeśli chodzi o bijatyki, no tutaj niestety zabrakło porządnych tytułów mogących konkurować z Tekkenem czy Virtua Fighter. Choć pojawił się Mortal Kombat Trilogy i Mortal Kombat 4, Killer Instinct Gold, to jednak dedykowane nowe marki w pełnym 3D jak Fighters Destiny nie mogły konkurować z szalenie popularnymi markami na Sony i Sega. Nie można zapomnieć też o rodzynku Conker's Bad Fur Day, który na Nintendo 64 dostał tą pierwszą i najmniej ocenzurowaną wersję. Do dziś to rewelacyjna obrazoburcza gra, tak nie pasująca do rodzinnej polityki Nintendo. Ale widać, że Japończycy czasami potrafili pokazać, że mają jaja i Conker właśnie to udowadniał. Ciekawy jest przypadek Command & Conquer, który jest jedyną wersją gry nie opartą na sprite'ach, a w pełni trójwymiarową. Twórcy zdecydowali się skorzystać z modeli zamiast grafiki 2D, aby zmniejszyć wielkość gry na karcie, dlatego ta wersja jest całkowicie unikalna. Wisienką na torcie był Resident Evil 2, który w wersji na Nintendo 64 był software'owym majstersztykiem. Pewnie myśli, że pocięta względem tego, co było na PlayStation. Nic bardziej mylnego. Deweloperzy na 64-megabajtowym karcie zamieścili obydwa scenariusze, wszystkie cutscenki, tła i digitalizowaną mowę, tak aby gracze Nintendo nie stracili nic z doświadczenia, jakie mieli gracze PlayStation. Mało tego, gra działała płynniej i miała dodatkowy ciekawy tryb, którego zabrakło w innych portach. Choć brzmi to jak absurd, była to najwyższa szkoła kodowania i kompresji, a Residentowi warto poświęcić osobny film, bo technicznie jest to arcydzieło. O samych grach na Nintendo można by długo rozprawiać, bo choć było ich o wiele mniej niż u konkurencji, to jak wspomniałem, niemal każda gra była warta sprawdzenia. Owszem, zdarzały się potknięcia. Superman 64 czy Carmageddon 64 to gry, z którymi nikt nie chce mieć nic wspólnego, ale były to jednostkowe krapy. Biblioteka gier na
Nintendo 64, choć skromniejsza, była bogata w bardzo dobre tytuły. W tym wypadku powiedzenie mniej, ale lepiej znalazło odzwierciedlenie w 100%. Jeśli chodzi o wydania kolekcjonerskie gier na Nintendo 64, raczej gracze nie byli tutaj rozpieszczani, choć jest kilka ciekawych produkcji wartych niemałą fortunę. Tutaj nawet zwykłe wydania potrafią ceną przerazić, wystarczy spojrzeć na ceny Conquera w pełnym wydaniu w kartonowym boksie czy Resident Evil 2. Ale z edycji kolekcjonerskiej chyba najbardziej znane to obie części Zeldy, które pojawiły się na złotym kartridżu. Majora Mask pojawiła się też w Limited Edition Adventure Set, gdzie obok gry w zestawie był t-shirt, zegarek, przypinki, soundtrack i kilka pomniejszych gadżetów. Ta wersja pojawiła się jedynie w 1000 sztuk na całym świecie, co zmniejsza jej szanse na zdobycie do minimum, choć jest jedna aukcja na eBayu, gdzie można nabyć zafoliowaną sztukę z numerem 9 za jedyne 50 000 euro. Także śpieszcie się, bo kto pierwszy, ten lepszy. Pozostałe tytuły z edycji kolekcjonerskiej posiadały chociażby figurki czy częściej płyty CD, ale nie było to nic spektakularnego. Ogólnie poza Zeldami, reszta to raczej średnie ciekawostki. Na koniec pogdybajmy troszkę. Myślę, że newralgicznym momentem całej historii Nintendo było zerwanie umowy z Sony. Gdyby tak się nie stało, SNES, jak i pewnie kolejne konsole dostałyby nośniki CD. Bardzo możliwe, że w takim wypadku nie powstałoby PlayStation, a Saturn byłby o połowę słabszą konsolą niż okazał się w rzeczywistości. Prawdopodobnie głównie byłby nakierowany nadal na gry 2D. Wydanie Nintendo 64 z czytnikiem CD byłoby tym, czym stało się pierwsze PlayStation. W zasadzie czerwoni byliby niekwestionowanym liderem rynku, a zdychająca Sega ponownie poniosłaby klęskę. Ciekawe, czy przy takim obrocie sprawy Sony w końcu zdecydowałoby się na swoją konsolę, czy pozostało jedynie jako firma zajmująca się softem. Nintendo jednym ruchem, w mojej opinii, straciło szansę na wielkość, która by wywindowała firmę na szczyt, a przy okazji premier kolejnych konsol, np. GameCube'a bazującego na płytach DVD, tylko by utwierdziły jej wielkość. Sytuacja mogłaby wyglądać zupełnie inaczej, gdyby nie głupia decyzja Nintendo, ale to tylko domysły, nigdy się już tego nie dowiemy, ale gdyby nie to jedno wydarzenie, myślę, że rynek konsol, jak i gier wideo wyglądałby dziś zupełnie inaczej. Nintendo 64 była trudną konsolą dla Japończyków, szła trochę pod prąd ogólnej modzie i trendom, jednakże Nintendo potrafiło po mistrzowsku rozegrać swoją partię w końcowym rozrachunku, sprzedając 33 miliony konsol. Nie był to zły wynik, choć przyrównując do zwycięzcy PlayStation, gdzie zeszło 102 miliony pudełek z konsolą, ilość sprzedanych 64 nie powalała. Myślę, że w ogólnym rozrachunku Nintendo podeszło do konsoli jak do nieudanego projektu. Nie pobiło ani NES-a, ani SNES-a. Jednakże, patrząc na sytuację, w jakiej Nintendo tworzyło swoje konsole i z czym musieli się mierzyć oni, jak i deweloperzy, wydaje mi się, że konsola osiągnęła spory sukces. Owszem, dużo rzeczy można było poprawić, jednak i tak to, co się udało konsoli osiągnąć, było zaskakujące. Dziś Nintendo 64 nadal ma się dobrze. Wychodzą kolejne mody, np. taki, który wypuszcza sygnał na RGB i usuwa rozmycie. Ceny gier szybują pod sufit i sprzęt nadal jest bardzo popularny. Dla mnie Nintendo 64 okazało się niezwykłą niespodzianką. Sposób, w jaki podchodziło Nintendo do tematu, pomysły Japończyków, aby przedłużyć żywot konsoli, wreszcie same technologie zrobiły na mnie spore wrażenie. Na pewno bardzo pozytywnie zaskakuje biblioteka gier. W zasadzie bardzo ciężko tutaj trafić na kiepskie tytuły. Dla maniaka, Nintendo fana, Nintendo 64 jest świetnym nabytkiem i na pewno będzie można spędzić z nią wiele fantastycznych godzin. I've got a present for you. That was left-handed. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube'a. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki w opisie.